Cześć, z tej strony Kamil Tarczyński. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy serię, w której przybliżamy Wam bardziej narzędzia no-codowe czy low-codowe, żeby pokazać Wam bardziej od środka, jak one funkcjonują, jak one wyglądają, na co pozwalają, jak się w nich poruszać. Nie są to szkolenia z tych narzędzi, są to jedynie takie walkthrough video, z którym opowiadamy trochę o nich więcej, żebyście się z nimi dokładniej zapoznali. W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o narzędziu Webflow, narzędziu bardzo popularnym, narzędziu głównie przeznaczonym do tworzenia mega interaktywnych, szybkich stron internetowych. Oczywiście, jeżeli ktoś ma skille JS-owe, potrafi programować, no to można tutaj zaprogramować również aplikacje. Wymaga to po prostu użycia trochę więcej kodu, chociaż w niedawnym czasie Webflow również dodał Logic. Jeszcze mało skomplikowane, nie na zbyt wiele rzeczy pozwalają, ale idą w stronę tego, żebyśmy mogli również tworzyć aplikacje, więc dzisiaj zaznajomimy się właśnie z tym narzędziem, pokażę Wam, na co ono pozwala, jak ono wygląda, jak ono funkcjonuje. Nie przedłużając, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Dobrze, jak widzicie, jesteśmy już w środku naszego narzędzia Webflow. Jesteśmy już w naszym dashboardzie, gdzie chcemy stworzyć naszą pierwszą stronę. Nie będę pokazywał ekranów przed, bo mają one trochę mniejsze znaczenie i tam też mamy projekty naszych klientów, więc nie będę przez to przechodził, bo i tak większość byłaby zblurowana. Natomiast kiedy klikniemy stwórz nową stronę, no to właśnie jak widzicie tutaj mamy możliwość tworzenia nowych stron. Czy to będzie pusta strona, czy będzie ona stworzona z jakiegoś template'u. Jak widzicie, tych template'ów może być naprawdę mnóstwo, czy e-commerce'owych, czy agencyjnych, czy restauracyjnych, landing page'y, i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie tutaj te różne templatki wyszukiwać, edytować i tworzyć na ich podstawie. My dzisiaj sobie stworzymy pustą stronę, wybieramy sobie Select, Kamil Super Cool Site, dokładnie, to jest moja super strona i jak widzicie zaczynamy od wejścia po prostu do samego edytora. Musimy poczekać, aż tutaj wszystko się załaduje. I jesteśmy już w naszym edytorze. Podobnie jak w Bablu, zaczynamy od białej pustej kartki papieru, na której będziemy sobie dodawali kolejne elementy, modyfikowali je, nanosili itd. Cały edytor wygląda troszkę inaczej. Czy jest bardziej przejrzysty, czy komuś trafia bardziej w gust, to oczywiście zależy już bezpośrednio od naszych gustów, czy preferencji tego, jak lubimy pracować. Natomiast łatwo się na pewno w nim odnaleźć. Na samej górze widzicie, mamy ikonkę Webflow, gdzie możemy przejść do naszego dashboardu, do ustawień strony edytora, czy znajdować jakieś informacje, eksportować sobie kod. Webflow jest tym edytorem, który pozwala nam na eksport kodu na zewnątrz platformy. Mamy też cały CSS Preview. No oczywiście tutaj musimy sobie zaznaczyć jakiś element, żeby tego CSS-a tutaj sobie zobaczyć. Następnie mamy page. Jeżeli sobie na to klikniemy, to otwiera nam się lista wszystkich stworzonych stron, gdzie oczywiście możemy tworzyć strony statyczne, tak zwane static pages, utility pages, na których mamy na przykład logowanie użytkownika, tak, mamy protected page, to jest password page, mamy stronę 404, możemy je sobie edytować, no i mamy oczywiście user pages, jeżeli mamy możliwość zarządzania użytkownikami i mamy tą opcję włączoną, e-commerce pages, jeżeli mamy Webflow włączony jako e-commerce, czy CMS pages, czyli strony CMS-owe, czyli na przykład strony wpisu blogowego, czy czegoś innego, co jest po prostu powtarzalną treścią tworzoną na jakimś szablonie. Tutaj jeżeli sobie najedziemy na daną stronę również, możemy wejść w jej ustawienia. Tutaj możemy dodawać nowe strony, czy dodawać podfoldery. Żeby nasz URL miał odpowiednią strukturę, na przykład havenocode.io /n jakaś strona, znaczy, że jesteśmy w folderze angielskim, albo /pl będziemy w folderze polskim. Jeżeli sobie klikniemy tutaj na te settingsy, to widzicie, tutaj możemy zmienić nazwę naszej strony, możemy tą stronę skopiować, zduplikować, możemy zablokować do niej akces, powiedzieć, że mogą tylko specific users only, anyone with the password, albo wszyscy na zewnątrz.
Mamy ustawienia dotyczące SEO, ustawienia dotyczące Open Graphu, które mogą przybierać te same właściwości, czy te same ustawienia, co ustawienia SEO, Site Search Settings, czy Custom Code. Oczywiście tutaj dostępu do Custom Code'u w podstawowej wersji nie mamy, bo musimy sobie wykupić jakiś hosting plan, żeby ten Custom Code do danej strony dodawać. Natomiast dodawanie Custom Code'u pozwala nam dodawać właśnie Custom Code, customowe funkcje, interakcje, czy wszelkie rzeczy, które nam się zamarzą do naszej strony, poszczególnej strony. Oczywiście możemy też dodawać do całości projektu, ale o tym porozmawiamy sobie zaraz. Jak widzicie dalej idąc po górze, ja chcę Discard Changes, mamy różne komentarze dotyczące naszej strony, które możemy sobie dodawać w danym miejscu, tak? Pozwala nam to po prostu współpracować z innymi nad naszą stroną. Mamy podgląd naszej strony, jak będzie ona wyglądała, tak? No i mamy to, jak wygląda nasza strona w różnych breakpointach, czyli jak w różnych rozdzielczościach będzie się ona prezentowała, jak będą zachowywały się elementy dotyczące tego danego breakpointu. Tutaj możemy sobie naszymi akcjami zarządzać, jeżeli coś zrobimy. Tutaj właśnie mamy informację o tym, czy nasz projekt został zapisany, nasze zmiany. Mamy również podgląd kodu, który możemy sobie tutaj podejrzeć, jak on dokładnie wygląda w przypadku HTML-a, CSS-a czy JS-a. Będziemy mieli tutaj te wszystkie informacje. Będziemy mogli również, jeżeli zupgrade'ujemy sobie plan, to widzicie, będziemy mogli sobie to wszystko po kolei wyeksportować. Nasz projekt oczywiście możemy szerować z innymi. Możemy content editorów zaprosić. Content editorzy to są ludzie, którzy odpowiadają tylko i wyłącznie za edycję contentu. To znaczy, że oni mogą dodawać elementy do CMS-a, mogą nimi zarządzać, edytować je, jak również mogą zmieniać elementy contentowe na naszej stronie. No i last but not least, z górnego panelu możemy oczywiście publikować nasze strony. Jeżeli będziemy mieli wykupiony jakiś hosting plan, to będziemy mogli dodać customową domenę. Tutaj oczywiście w podstawowym planie będziemy mogli opublikować ją na domenie Webflow. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników są również dostępne różne opcje jak Minify HTML, Minify CSS i tak dalej. Opcje te pozwalają po prostu ładować się naszą stroną szybciej, ale za to kod jest mniej czytelny. To są już bardziej zaawansowane opcje. Pytanie, czy będziemy ich potrzebowali. Dobrze, więc tak wygląda górny panel, ale dla nas główną częścią, bym powiedział może rozrywki, czy częścią, która nas najbardziej interesuje, tak, tutaj sobie troszkę zmniejszymy tą rozdzielczość, żebyście widzieli dokładnie, jak to wygląda. Tutaj przy okazji też, jak widzicie, możemy sobie włączyć X-Ray Mode, możemy sobie pokazywać edge elementów, możemy też sobie włączyć tutaj interesujące nas guidy, dzięki którym będzie nam łatwiej tworzyć po prostu niekiedy treści. Z tego wiem, że często bardzo korzystają graficy. Ja osobiście z tego nie korzystam, bo idę już po prostu na projektach. Tutaj oczywiście mamy jeszcze różne Vision Preview, po których chcemy się poruszać. Dobrze, natomiast to, co tygryski lubią najbardziej, tworzenie, edytowanie stron, nanoszenie elementów. Zobaczcie proszę, że tutaj mamy różne struktury, różne basicowe elementy, różne elementy typograficzne, elementy CMS-owe, elementy mediowe, elementy dotyczące formularzy, czy elementy zaawansowane. No i te wszystkie elementy, jeżeli ktoś z Was ma umiejętności HTML, CSS, stworzył do tej pory strony, to te elementy będą dla niego bardzo czytelne. Będzie wiedział, który element jest czym, do czego służy, czym jest sekcja, tak? Czym jest kontener, czym te obiekty się od siebie różnią. Tak jak mówiłem, dzisiejsze wideo nie jest szkoleniem, więc nie będę tłumaczył, co jest do czego i co jest czym, bo nie na tym to polega, natomiast chcę Wam pokazać po prostu, jak to wygląda. Podobnie jak w Bablu widzicie te elementy, po prostu robimy drag and drop na tą pustą kartkę papieru, żeby zobaczyć, jak nasza strona będzie się zachowywała.
więc powiedzmy, że ja sobie tutaj wszystko po kolei pododaję, nie będę się tutaj bawił w sekcje, kontenery, tego typu rzeczy. Oczywiście one są bardzo istotne, ale z punktu widzenia tego, jak nasza strona będzie się zachowywała i tak dalej, natomiast nie to jest przedmiotem dzisiejszego filmu. Jak widzicie, dodajemy sobie pierwszy element headingowy. No i od czego zaczynamy? Oczywiście nasze strony polegają na tym, że tworząc całą strukturę naszej strony, tworzymy jakąś strukturę HTML, CSS, JS, tak żeby nasza strona wyglądała w pożądany przez nas sposób. Jak widzicie, jeżeli klikniemy sobie na jakiś element, kliknąłem tutaj w tym wypadku na body, tak, no to mamy tutaj body styles, gdzie tworzymy styl danego elementu. I w przeciwieństwie do Babla tutaj mamy podejście CSS-owe, więc możemy tworzyć sobie klasy. Mamy, jak widzicie, style selektory, które oczywiście poruszają się w odpowiedniej hierarchii, więc mogę sobie zacząć od tego, że tutaj nadam temu elementowi body klasę body. No i tutaj oczywiście mogę sobie teraz wszystkimi tymi elementami CSS-owymi zarządzać, czyli czy to ma być po prostu zwykły block element, czy to ma być jakiś flex element, czy grid element. W zależności od tego, co sobie wybierzemy, no to będziemy mogli w tym sobie też dodawać odpowiednie opcje na temat tego, jak nasze elementy mają być wystylowane, jak będą się zachowywały. Widzicie, że jeżeli sobie tutaj dodam, że chcę, aby moja strona miała, żeby nasze body miało style flex, żeby miało align taki, justify taki, gap między elementami taki, no to widzicie, że to w tym momencie automatycznie zaczyna się dziać. Możemy sobie tutaj wszystkie te elementy konfigurować, zarządzać nimi w pożądany przez nas sposób. Tych opcji mamy naprawdę wiele, bo tutaj Webflow, z tego co pamiętam, nie jestem pewien, pokrywa chyba większość po prostu opcji, które są dostępne w CSS-ie. Więc będziemy mogli tworzyć naprawdę bardzo zaawansowane, fajne strony. Dodajmy sobie kolejny element na naszą stronę, element typu button. Jak widzicie, te elementy teraz są umieszczane obok siebie, nie pod sobą, dlatego że direction mamy horizontal, a nie vertical. Jeżeli zmienimy je na vertical, tak, zmienimy to ustawienie, to jak widzicie, zostało ono również wtedy odpowiednio zmienione. Przenieśmy sobie button pod heading. Jak widzicie, w tym momencie mamy button pod headingiem. Możemy wtedy sobie właśnie kliknąć preview, zobaczyć po prostu, jak nasza strona będzie się w tym wypadku zachowywała. Tutaj oczywiście macie całą strukturę tej strony, więc jeżeli ja tutaj dodałbym sobie właśnie jakiś powiedzmy div, i w tym divie bym dodał sobie jakiś paragraf, tak? Divy, kontenery czy struktury, tego typu elementy są elementami grupującymi elementy. Powiedzmy, że sobie tutaj tego diva troszkę wyedytuję. Widzicie, została mu nadana klasa divBlock. Pewnie nie jest to najlepsza klasa, ale to nie o to w tym wypadku teraz chodzi. Tak, no to widzicie, ten element został już teraz jakoś sformatowany, ma nadaną jakąś klasę, ten element również ma jakąś swoją przypisane formatowanie, na razie bez żadnej klasy, jest on po prostu nieopisany klasowo, więc będzie po prostu miał CSS-a dodanego inline'owo. Nie jest to najlepsze podejście, ale mówię, dzisiejszy film nie jest szkoleniem. Jeżeli dodamy sobie kolejny div block, no to to, co jest dużą zaletą właśnie Webflow, zarządzanie tymi klasami. Więc ja tutaj mogę sobie wybrać tą klasę div block, tak? Widzicie, ona dzięki temu ma te paddingi już nadane, no ale ja chcę dodać do niej kolejną klasę, która będzie klasą black i będzie ona polegała na tym, że po prostu będę miał tutaj czarny background tego elementu. Więc jak widzicie, mamy jedno ustawienie dotyczące tych paddingów i ono jest jakby wzięte z klasy divBlock, natomiast klasa black dodaje to, że mamy czarne tło. Jeżeli tutaj teraz do tego divblocku bym dodał klasę black, widzicie, mamy
combo classes, mamy właśnie ten style selector, po którym możemy się poruszać, to tutaj on od razu to widzi jakby, że taka klasa, podklasa istnieje, która modyfikuje jakieś kolejne elementy i możemy sobie po prostu tym zarządzić. Mamy oczywiście komponenty, czyli takie elementy reużywalne, znane Wam z Babla, gdzie możemy sobie stworzyć jakiś element raz i później reużywać go w różnych stronach czy w różnych sekcjach naszych stron, po to, żeby po prostu nie robić tego samego jeszcze raz. Tutaj, tak jak widzicie, mamy właśnie to drzewko, całą hierarchię naszych elementów. Jest ona oczywiście na podstawie tworzona HTML-a. Więc jeżeli teraz byśmy sobie właśnie ten kod podejrzeli, jak ten nasz HTML wygląda, no to wygląda on właśnie w ten sposób. Mamy body, w którym mamy heading, mamy ten button, mamy później tego diva, w którym mamy jakiś paragraf, później mamy diva. Jak widzicie, te klasy są wtedy popodłączane do tych elementów, tak? Nie są one opisane inline'owo. Więc jest to jakby dla ludzi, którzy korzystają na co dzień, tworzyli strony, czy to w WordPressie, czy w tradycyjny sposób, to będzie to bardzo czytelne. O stronach już sobie rozmawialiśmy. Dalej mamy właśnie CMS, czyli nasze Content Management System, czyli system do zarządzania contentem, gdzie możemy właśnie tworzyć sobie różne bazy danych, czy to właśnie dotyczące wpisów blogowych, czy jakichś innych listingów, gdzie musimy właśnie nazwać tą kolekcję, ten zbiór naszych elementów. Tutaj widzicie, mamy różne templatki, z których możemy sobie skorzystać. Oczywiście nie musimy, ale skorzystajmy sobie z blog postu. Wtedy widzicie, mamy różne pola, które będziemy musieli uzupełniać. Czyli mamy name, czyli tytuł, mamy jakiegoś slaga, slag to jest to, co widzimy w URL-u. Mamy post body, post summary, main image, thumbnail image, featured, color. Możemy sobie dodawać kolejne pola. I te pola, jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużą swobodę tego, co będziemy mieli w tych polach. Czy to będą jakieś switche, czy to będą date'y. Mamy przy okazji common case'y użyte, wskazane common use case'y tego, do czego takie pole może się przydać, co może się w nim znajdować. Mamy również referencje, czy tego typu różne rzeczy, dzięki czemu będziemy mogli na przykład nasze listy filtrować, będziemy mogli pokazywać odpowiednie elementy, pokazywać daty, tego typu różne rzeczy. Webflow tutaj pozwala nam na bardzo szeroką konfigurację. Następna rzecz, czyli logiki. Bardzo ciekawy feature, który został dodany niedawno, który jeszcze nie oferuje nam bardzo wielu rzeczy, ale Webflow dodało tą funkcję ze względu na to, że dzięki niej mamy do wyboru różne triggery. Na ten moment jest to form submission albo jakiś incoming webhook. Możemy wystawiać sobie endpointy do webhooków, w których będziemy coś odbierali na naszej stronie. Dzięki czemu na przykład, kiedy nasz formularz zostanie uzupełniony, to oczywiście jeszcze mamy jakiś formularz, proszę bardzo, no to możemy coś zrobić. Możemy na przykład wysłać send email notification, możemy utworzyć jakiś element w CMS-ie, możemy go usunąć, możemy go wyszukać, możemy zrobić jakiś HTTP request, czyli po prostu użyć jakiegoś REST API do tego, żeby po prostu jakiegoś API użyć, żeby coś gdzieś zrobić indziej. No i mamy również conditionale. Jak widzicie, na razie nie jest to bardzo skomplikowane narzędzie, ale umożliwia już tworzenie bardziej zaawansowanych logik, na przykład właśnie w reakcji na to, jak ktoś zostawi jakiś formularz kontaktowy na naszej stronie. Wtedy będziemy mogli na przykład utworzyć sobie w naszym CRM-ie nowego deala, czy wrzucić jakąś informację do Jiry, jeżeli to będzie jakiś system zgłoszeniowy, czy cokolwiek innego. Nie będziemy musieli do tego używać custom code'u, możemy dzięki temu zrobić to teraz już bezkodowo. Mamy zakładkę Users, gdzie właśnie możemy, tak jak widzicie, mam tutaj to bardzo ładnie opisane. With users you can build tailored experience for authenticated visitors on your site. Więc dla tych użytkowników, którzy będą zautoryzowani na naszej stronie, będziemy mogli serwować im jakieś specjalne treści, czy cokolwiek innego za pomocą płatnych subskrypcji, czy tego typu rzeczy. Oczywiście musimy mieć jakiś plan do tego wykupiony, żeby z tego korzystać. Mamy zakładkę e-commerce, gdzie wtedy dodamy sobie dwie nowe kolekcje do strony, czyli produkty i kategorie produktów, dzięki czemu będziemy mogli stworzyć prostego e-commerce'a w Webflow. Webflow nie jest jeszcze
bez użycia kodu w Webflow nie będziemy mogli stworzyć mega skomplikowanego, mega zaawansowanego e-commerce'u, ale dla wielu use case'ów będzie on całkowicie wystarczający. Potem za pomocą pewnego kodu, pewnego użycia kodu czy wtyczek będziemy mogli te możliwości po prostu tego e-commerce'u w jakiś sposób rozszerzać. Dalej mamy asety. Możemy tutaj sobie tworzyć, przesyłać asety, które będą po prostu używane na naszej stronie, tak, żebyśmy nie pobierali ich z zewnętrznego źródła, tylko żeby Webflow pobierał to z własnego serwera. Dzięki temu działa to szybciej, naprawdę lightning fast. Mamy również ustawienia strony, settings, search, general, czyli czy chcemy add layout buttons, onboarding checklist and prompt zrobić, no i backupy. Możemy sobie tworzyć backupy naszej strony. A propos elementów, nie wspomniałem jeszcze o 3 kolejnych zakładkach, czyli settingsów elementu, gdzie możemy dodawać na przykład ID, tworzyć z danego elementu komponent, możemy ustawiać jego visibility na podstawie jakichś warunków, tak? Czy jakieś custom atrybuty. Mamy również Style Managera, czyli widzimy właśnie tutaj całą hierarchię naszych styli, jak również mamy Interactions, czyli możemy pewne interakcje z tymi elementami wchodzić na podstawie pewnych triggerów. Na przykład kiedy strona się załaduje, to zanimuj ten element. Kiedy element wchodzi na scroll view, czyli to co widzi użytkownik, to wtedy go dopiero zanimuj. Jeżeli ktoś coś kliknie, to wtedy wykonaj taką animację albo taką interakcję z tym elementem. Mamy tutaj kilka różnych triggerów, czy właśnie tych elementów triggerowych, czyli na mouse click, mouse hover, mouse move over element, scroll into view, while scrolling into the view i kilka innych. Jak również mamy page triggery, czyli mouse move in viewport, while page is scrolling, page load albo page scroll. Wtedy będziemy mogli wykonywać pewne akcje interakcji. Tutaj oczywiście mamy mały support, help, gdzie możemy sobie właśnie podejrzeć tego CSS-a, jakiegoś danego elementu. Widzicie wtedy dokładnie jak on wygląda. Będziemy mogli sobie przejść do helpu i feedbacku na forum Webflow. Mamy audyty, dzięki czemu Webflow automatycznie nam podpowiada takie rzeczy, jak na przykład nasz obrazek nie ma dodanych alt tekstów, czy tego typu rzeczy, które na przykład mają wpływ na SEO, czy na performance naszej strony, to tutaj zobaczycie o tym informację, że hej, może warto byłoby to poprawić, żeby poprawić rzecz X na Twojej stronie. Mamy wyszukiwarkę, żeby wyszukać jakiś element na naszej stronie, jak również mamy dostępne wideo tutoriale na temat właśnie tych wszystkich elementów, z których możemy się wiele dowiedzieć, czy wiele nauczyć, jak dokładnie Webflow funkcjonuje. Więc tak prezentuje się edytor od tej strony, powiedzmy, wizualnej, tej, której możemy sobie tworzyć całą naszą stronę, koncept naszej strony, czy tego typu rzeczy. Natomiast jest to jedna strona. Druga strona również to jest site settings, gdzie również o te rzeczy musimy zadbać, ponieważ jak zaraz zobaczycie, mamy tutaj tych ustawień całkiem sporo, a są to ustawienia takie jak oczywiście nazwa naszej strony, która jest widoczna tylko dla nas, no ale favicony, webklipy, na pewno chcielibyśmy, żeby one wyglądały w sposób taki, jaki nas interesuje, a nie żeby były zastąpione ikonką Webflow. Lokalizacje, language code, te wszystkie rzeczy mają wpływ na SEO. Czy chcemy, żeby na razie nasza strona była website password protected? Czy chcemy ją umieścić w showcase'ie? Czy chcemy zrobić z niej na przykład template, z którego będą mogli korzystać inni? Czy chcemy mieć branding Webflow? Większość z nas pewnie nie. To są takie ustawienia ogólne. Mamy membersów, więc będziemy mogli zarządzać membersami naszej strony, dodawać kolaboratorów i tego typu rzeczy. Mamy staging naszej strony, to jak będziemy chcieli ją publikować, tą naszą stronę. 301 redirecty, czyli jeżeli jakaś strona zniknie, powinniśmy zrobić redirect na nową stronę, która ją zastępuje, albo na gdzieś indziej. Certyfikaty. Możemy wykupić sobie plany, tutaj oczywiście będziemy tym zarządzali, dla website'u czy dla e-commerce'u, one się między sobą różnią cenowo oraz funkcjonalnie. Wszelkie ustawienia dotyczące SEO, czyli jak ma działać indexing, jak będzie skonfigurowany robot.txt, sitemapy, integracje z Google Site Verification, kanonikale dla URL, żeby Google wiedział,
gdzie tak naprawdę ma patrzeć na te pierwotne treści, ustawienia dotyczące formsów, czy chcemy zrobić recaptcha validation, integrację z jakimiś innymi formularzami, co ma się dziać tutaj będziemy widzieli również wszystkie zgłoszenia przez nasze formularze, mamy spam filtering, tego typu rzeczy. Widzicie, ustawień jest całkiem sporo. Libraries, czyli możemy dodawać jakieś libraries do naszego Webflow, dzięki czemu będziemy mogli z nich korzystać. Fonty, jeżeli w Webflow nie ma jakiegoś fontu, to możemy go dodać z zewnątrz. Może to być jakiś Adobe Fonts albo jakiś custom font, dzięki czemu mamy tak naprawdę nieograniczone możliwości. Backupy, coś o czym już rozmawialiśmy, integracje, Google Analytics, Google Optimize, Google Maps, Facebook Pixel, API, Access, Webhooki czy Authorize Apps. Pozwala nam to na mega rozszerzenie możliwości stron budowanych w Webflow. No i last but not least, dodawanie custom code'u dla całego sajtu, a nie tylko dla pojedynczej strony. Więc jak widzicie, tych ustawień jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i mam nadzieję, że to w jakikolwiek sposób Wam przybliża, jak działa Webflow. Jak widzicie, Webflow to bardzo zaawansowane narzędzie, które pozwala nam na tworzenie naprawdę interaktywnych, mega szybkich, super działających stron, które naprawdę niczym nie będą się różniły od tych stron stworzonych w custom code. Na marginesie mówiąc, na przykład nasza strona havenotecode.io jest stworzona właśnie w tym narzędziu, więc sami możecie ocenić, jakiego typu rzeczy możemy w niej budować, czy one są fajne, dobrze działające i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!